Siema, siema. Pozdrowienia z Ruandy w Afryce. Właśnie dzisiaj nasz ostatni dzień tutaj. Troszkę jeszcze chcemy zobaczyć, co da rady. Oczywiście jesteśmy totalnie spaleni od słońca. Wczoraj byliśmy w Burundi. Niestety nie wpadliśmy na to, że mimo tego, że jest sezon deszczowy, to słońce pali tak samo. Mamy po prostu popalone ręce, popalone nogi. No ale co? Nic nie zrobię, bo muszę jechać po pranie. Tam mam długie koszulki, długie spodnie, to dopiero odbiorę. A teraz jeszcze mnie przypiecze i to niedobrze. A jutro, a w sumie to dzisiaj w nocy, wyprawa na Kilimandżaro. Ruszamy, najpierw 2 samoloty mamy, żeby dolecieć. No i samego rana ruszamy. Będzie bardzo ciężko ze względu na to, że pierwszy dzień będzie ciężki na pewno, ze względu na to, że będziemy niewyspani. Pierwszy samolot mamy o 3, drugi o 6. Także wiecie, jaki to będzie sen przerywany. Ale to nic. Oglądajcie odcinek, bo jeszcze mam wam troszkę do pokazania. Przyjechałem do downtown. Sobie jeszcze tutaj pochodzić, popatrzeć coś ciekawego. Może coś kupić. Nie wiem, zobaczę jeszcze. W sumie z Ruandy mam tylko magnes, nie mam żadnej pamiątki. Ale w sumie chyba nie potrzebuję. Szczerze mówiąc, w Ugandzie kupiłem świetnego goryla. Także już pamiątka z tej części Afryki jest. Żebyście wiedzieli, po co ludzie przyjeżdżają na przykład do Ruandy. Tutaj każdy przyjeżdża do parków narodowych i też na goryle. Ale te goryle są raz droższe. Znaczy dobra, może nie raz droższe. Zależy, po ile wam się uda załatwić. Ale ogólnie są droższe niż w Ugandzie. Także zdecydowanie chyba lepiej pojechać w Ugandzie. I jeszcze co do goryli, właśnie ostatnio dostałem parę komentarzy pod filmem, że powinny się dać spokój tym zwierzętom, że nie, w ogóle wiecie, nie wchodzić w ich strefę komfortu i takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tylko ludzie nie myślą o tym, że właśnie płacenie za takie wejście do Parku Narodowego, takie duże pieniądze, naprawdę duże, żeby zobaczyć te goryle, to jest zapewnienie gorylom życia. Mają zapewnione, tam opowiadali nam oczywiście o tym, że jest zapewniony lekarz, który się zajmuje, jeśli któryś się rozchoruje. Są przede wszystkim chronione przez rangersów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli by nie było takiego czegoś, to wydaje mi się, że większość z nich byłaby po prostu zabita przez ludzi. I taka jest prawda. Także jeśli ktoś myśli, że to jest złe odwiedzanie takie ich i tak naprawdę tam się nic nie dzieje. One są wolne, one sobie co robią, co chcą. My po prostu tylko za nimi podążaliśmy, żeby je obserwować. Wcale nic złego w tym nie ma i uważam, że te komentarze były bez sensu trochę. Ale jest naprawdę duża różnica, jak widzicie, wolne goryle w ich naturalnym środowisku, niż jak się widzi zamkniętego w klatce. W żadnym mieście w Afryce nie czułem się tak bezpiecznie jak tutaj. Że idę sobie normalnie z telefonikiem, jakby nigdy nic, nagrywam, nie trzeba się rozglądać za siebie, tak jak na przykład w Johannesburgu. W ogóle ludzie nie zwracają uwagi, a gdzie indziej to zwracali to bardzo na to. Muszę sobie znaleźć jakieś miejsce i gdzieś napić kawki. O, ale fajny napis. Kigali. Siemanko, dzisiaj przygotuję dla was świątecznego szejka z Blendy Go 3. Z racji tego, że idą święta, Blendy Go nada się idealnie na prezent świąteczny. Dodatkowo mamy świetną cenę, czyli 179 zł. Polecam serdecznie, a ja biorę się za przygotowanie szejka. Polecam serdecznie Blendy Go 3. Idealny prezent na święta. Tak w ogóle na odcinku z tego, jak nagrywałem tutaj o tym masakrze, która się wydarzyła w Ruandzie w 1994 roku. Oczywiście YouTube nie lubi niewygodnych tematów. Odcinek został zdemonetyzowany i wielu z was się nie pojawił, bo widzę, że po prostu ile jest wyświetleń na nim. Także jeśli
interesuje Was temat, a może nie interesuje, ale chcielibyście się czegoś dowiedzieć, do czego tu doszło, to naprawdę polecam Wam cofnąć i zobaczyć ten odcinek. Grzesiek zrobił naprawdę świetną robotę. No i myślę, że możecie się dowiedzieć też czegoś fajnego. Tak samo rozmowę z Marcinem. Który tutaj pracuje dla ONZ. Też opowiedział naprawdę wiele fajnych rzeczy. Także też, jeśli nie widzieliście tego, warto sobie posłuchać. Wszędzie pełno ludzi. A wcześniej byłem w takiej biznesowej dzielnicy, a teraz już tutaj bardziej taka lokalna. To miasto serio jest tak bardzo inne niż wszystkie te, które wcześniej widziałem w Afryce. Teraz sobie po prostu jeżdżę. Jak zwiedzam po prostu, żeby zobaczyć coś. Ogólnie to jest jakiś na maksa ciekawy oczywiście. O, fajny widok. Zaraz Wam pokażę fajny widok, o ile mi się uda przejść, żeby coś nie walło. Oczywiście, żebyście wiedzieli, że poza Kigali to też są dzielnice, znaczy też są miasteczka i wsie, w których nie jest tak kolorowo. Ale myślę, że w porównaniu do Burundi to zupełnie inny świat. No w Burundi to chyba było najbardziej, jak na razie, najbardziej takie... To była najbardziej taka Afryka, jak sobie wyobrażałem. O. Podobnie tylko było wcześniej w Kenii. No, jak się jeździło po wioskach, albo w Nairobi, jak się było tam, wiecie, w stolicy. Ojej. Jak ja czasem żałuję, że nie da się wszystkiego pokazywać, to co się przechodzi w podróżach i co się przeżywa. Teraz podeszło do mnie 4 takich młodych chłopczyków, no, ze szkoły szli po prostu i się zainteresowali tatuażami. I mówią, no, że fajne tatuaże i tak dalej. I jeden mówi, ja też mam. Ja sobie myślę, dziecko miało, nie wiem, 10 lat może. Ja mówię, jak? Masz tatuaż? No i tak, pokażę Ci. Ściąga koszulkę, jego kolega podnosi drugą koszulkę, a tam nożem wyryte na plecach takie serce, naprawdę duże, bardzo duże, na całe plecy, takie serce. Ja mówię, dziecko, kto Ci to zrobił? Kolega. No. Także to był zły pomysł naprawdę, że sobie to zrobił. Bliznę będzie miał do końca życia, na 100%. Bo to miał takie normalnie, takie strupa na plecach, takie wyryte, centralnie serce nożem albo nie wiem, albo czymś innym, ale takie do krwi, no takie już strupy były, ale... O, hello! Pokażę Wam hotel, w którym się zatrzymaliśmy. Parking by Radisson, jak będziecie w Kigali, to polecam Wam bardzo. Pyszne śniadania, siłownia, basen. Wszystko naprawdę było super. Stwierdziliśmy, że musimy sobie przed wyprawą na Kilimandżaro wziąć hotel, w którym naprawdę dobrze odpoczniemy, poćwiczymy, zjemy dobrze. No bo przez kolejne 4 albo 5 nocy, 4 chyba, jedna noc chyba tam jest w takim guest house'ie, a później 4 noce macie w górach w namiotach. Także trzeba było się naładować dobrą energią. Też zawsze sobie wybierze idealny moment. Mieliśmy właśnie jechać, oddać motorki, które mieliśmy wypożyczone, a mamy tam 20 minut drogi. I tak leje, że masakra. Niedobrze. Ale pieprzę to, nawet się nie ruszam, póki pada. Miałem zamiar robić całe przemoczone, a później na lotnisko jechać ze wszystkim mokrym. A jutro Kilimandżaro. No i dziękuję. Miejmy nadzieję, że właściciel będzie wyrozumiał i zrozumie to, że padało i że to było niebezpieczne dla nas jechać. I tym bardziej, że przemoczyłoby nam po prostu wszystko. Także, o, mam nadzieję. Gościu z zagranicy także. Może być ok. Jakiś Szwajcar. Wymyślił sobie biznes, mieszka tutaj, pożycza motorki i jest pilotem samolotu jeszcze. Także powinien mu się dobrze żyć. Ale szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie chciał tutaj mieszkać. Moim zdaniem to miasto jest nudne. Naprawdę.
No a już wczoraj po prostu, znaczy wczoraj akurat byliśmy w Burundi, to okej, ale ogólnie nam się zaczęło już tutaj nudzić. Bo jak się sprawdza na internecie, co warto tutaj zobaczyć i zrobić, to nie ma nic. Oprócz właśnie tych wszystkich pomników po tej masakrze, która była, to nic a nic, moi drodzy. Także pamiętajcie, że jak będziecie odwiedzać Rwandę, to Kigali jeden dzień i jechać dalej. No i od wyjścia z hotelu właśnie zaczynamy naszą trasę pod Kilimandżaro. Można oficjalnie teraz powiedzieć, że już zaczęła się tak jakby to nasza wyprawa. Będą dać skuterki, a później jeszcze może pojedziemy na kolację. Lotnisko, lotnisko, lotnisko i trasa. Ja mam nadzieję, że na miejscu jak będziemy, no to się uda zrobić tak, że byśmy pojechali dzisiaj na śniadanie spokojnie, na kawę, kartę SIM kupić, może chociaż z 2 dni podziała, bo już wyżej pewnie nie. No i 12 km. O, fajnie, akurat zmienia kolory. Idziemy jeszcze tutaj zjeść obok i akurat dobrze trafiliśmy. No, skończyło się. Kto by pomyślał, że tak będzie to wyglądało w tym mieście. Przyszliśmy się jeszcze... O, to tu. Gdzie on jest? Z Marcinem przyszliśmy się spotkać. A, tam jest. Przed wyjazdem na lotnisko jeszcze trzeba kupić trochę słodyczy na trasę, żeby tam energii zawsze było, trochę cukru i mokre chusteczki. Wiecie, jak się będzie spał w namiotach, nie będzie na pewno gdzie się myć, nie będzie pryszniców. Także mokre chusteczki muszą być. Higienę trzeba zachowywać cały czas, pamiętajcie. Jak wychodziłem na Everest Base Camp, czasem się zdarzyło, że był prysznic, czasem zdarzało się, że nie było i mokre chusteczki mnie ratowały. Powiem wam, że takiego czegoś też nie widziałem na lotnisku. Wszystkie samochody zatrzymują, każą wszystkim wyjść, każdy musi swój bagaż położyć tutaj. Przychodzi pies, obwąchuje wszystko, każdy musi przejść tam przez taką bramkę. Samochód cały sprawdzają. Jadka, naprawdę. Rozumiem, że bezpieczeństwo, ale no sprawdzali wszystko, jakbyśmy tu w jakiejś Kolumbii byli, a nie po prostu w Rwandzie. No w ogóle na lotnisku jechaliśmy bardzo długo, bo korki były takie, że masakra. To jest najbardziej ubrane lotnisko świątecznie, jakie widziałem kiedykolwiek w życiu. Tu wszędzie są lampki po prostu. Nie wpuścili nas na lotnisko w ogóle. Za wcześnie przyjechaliśmy. Mimo tego, że mamy zrobiony już check-in, no nieważne. Nie wpuszczają tak na lotniska. Powiem wam, że obostrzenia na tym lotnisku są tak mocne, że po prostu nie widziałem, bo jeszcze tak... No dobra, może gdzieś tam widziałem, ale dawno już nie widziałem. A wiecie, jaki był nasz plan? Przyjechać wcześniej na lotnisko, żeby iść spać. Bo o 3:00 trzeba wstać i na samolot iść. I gówno. Plan się nie udał. Niestety. Będziemy jutro w bardzo złym stanie wychodzić pierwszy dzień. No, z racji tego, że wiele osób zadawało dużo pytań na temat Kilimandżaro i to jest w sumie już ostatni odcinek przed tym, jak zaczniemy naszą wyprawę, no to szybko jeszcze na koniec odpowiem na parę pytań, które interesowało wiele osób. Przede wszystkim pierwszym pytaniem było, jak wygląda wyprawa. To jak wygląda cała wyprawa, to wam nie powiem, bo wtedy już by nikt nie oglądał odcinków. Co tam zobaczymy i tak dalej, to dopiero zobaczycie. Myślę, że nakręcę z każdego dnia jeden vloga, ponieważ wyprawa potrwa 6 dni i żebyście po prostu widzieli, jak dzień po dniu to wygląda, żebyście wiedzieli, na co można się przygotować. Wychodzimy ogólnie na 5895 metrów na szczyt Kilimandżaro. Na szczycie ma być około minus 15 do minus 20 stopni. Także będzie bardzo zimno. Pierwszą noc, jutro praktycznie, tylko po przejściu 12 km, śpimy tam w jakimś guest house'ie. Następnie każda kolejna noc będzie w namiocie. Także będzie bardzo zimno. Jestem trochę lepiej przygotowany niż jak wychodziłem na Everest Base Camp.
Zdecydowanie. No tam było codziennie zimno. Tutaj myślę, że ostatnie takie 2, może 3 dni będą naprawdę zimne. Chociaż szczerze powiedziawszy, wiecie, ja lecę teraz z miejsc, w których cały czas było ciepło albo gorąco. Te temperatury się tego zmieniały, albo z 30 albo 40, 30 albo 40, no tak to było. Dlatego jeśli teraz już nawet przejdziemy, jutro w pierwszy dzień ma być średnio od 18 do 25 i każdego dnia będzie coraz zimniej. Myślę, że wcześniej dzień doprawy już będzie koło zera, ale nie wiem. Dokładnie nie wiem, także wszystko się okaże. Także dzień po dniu będziecie widzieli wszystko, jak przebiegało, jak cała wyprawa przebiegała, jak się toczył choroba, jak się toczył przebieg choroby wysokościowej, czy w ogóle mieliśmy, czy nie mieliśmy, czy były bóle głowy, na jakiej wysokości się zaczęły, jak ciężka to jest trasa, jak sobie można z nią poradzić, czy po prostu każdy by sobie poradził, znaczy każdy sobie nie poradzi, to od razu wam mówię, bo tą trasą, którą my idziemy, to tylko 30% ludzi daje rady wejść do samej góry, da rady zdobyć Kilimandżaro. Oczywiście tras jest parę, jest jeszcze taka trasa, która trwa 5 dni, jest praktycznie taka, wiecie, że po prostu się idzie, bez jakichś takich większych trudności, gdzie praktycznie każdy daje radę, no jeśli, dobra, nie każdy, bo niektórzy sobie po prostu nie poradzą z chorobą wysokościową, gdzie wiele osób naprawdę lekceważy to i nie zdaje sobie sprawy, jak to jest ciężka sprawa. Ale myślę, że my damy radę. Tak jak wam mówię, mam tabletki z Nepalu, które też pomagają w tym. Jakieś tabletki przeciwbólowe. Będziemy musieli pić dużo wody na pewno. Starać się powoli iść, żeby nie było za szybko tego przeskoku. Myślę, że powinno być ok. Kolejne pytanie było takie, ile kosztuje wyprawa na Kilimandżaro? To od razu mówię, że ceny są bardzo różne i ceny są najtaniej jak znalazłem, to było $1400. Ale to było najtaniej. To było właśnie to 5-dniowe, które było tak naprawdę było łatwą trasą. Ona kosztowała 1400, a było też, na przykład my płacimy 1550, mamy 6 dni. Cena jest taka, dlatego, że wychodzi z wami razem. My idziemy w 2 osoby i z nami idzie 12 osób. 12 osób załogi. Właśnie mi tutaj przyszli, mi dogadają teraz. I wiecie, tam musi być cała ekipa, która niesie wasz sprzęt, niesie namioty, niesie jedzenie, niesie wodę, niesie wszystko, idzie kucharz nawet, idzie przewodnik, ludzie, którzy są od rozkładania namiotów i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest taka byle wyprawa, że idziecie sobie sami z przewodnikiem, tylko tam idzie cała ekipa z wami, która jest od tego, żeby wam pomagać, znaczy nie wam pomagać, żeby wam pomagać nieść wasz sprzęt, wasze namioty, jedzenie i tak dalej, żeby starczyło na całe 6 dni. Także to też będzie coś takiego fajnego, coś będzie nowego, że będę mógł wam pokazać, jak to wygląda dokładnie od podszewki, bo ja sam sobie nie zdawałem sprawy, no to wiecie, ja jak sobie pomyślałem, że zrobię wyprawę na Kilimandżaro, stwierdziłem, że będzie to wyprawa, że biorę, po prostu lecę na miejsce tam, na lotnisko Kilimandżaro, szukam jakiegoś przewodnika i idę z przewodnikiem na górę. Ale to kompletnie tak nie wygląda. Tak się nie da. Nikt wam nie pozwoli tam wejść. Nikt was nie wpuści w ogóle do Parku Narodowego Kilimandżaro. Trzeba mieć na wszystko zezwolenia. Trzeba mieć ekipę, która z wami idzie i przede wszystkim jakąś agencję, która wam pomoże to załatwić. Do pierwszej agencji, do której się odezwałem, to powiedzieli mi $1830 za wyprawę 6-dniową, chyba tak. Czyli, czekajcie, bo kawa akurat teraz, czyli dokładnie $300 więcej niż płacimy na przykład teraz. To wiecie, no 2 osoby mamy $600 w kieszeni. Do tego oczywiście musicie sobie doliczyć lot i jeśli nie macie żadnego lotu, który przylatuje na przykład o 7 albo 8 rano, to nie pójdziecie w górę. Musicie się przespać tam i dopiero na drugi dzień rano po was przyjeżdżają i dopiero startujecie na wyprawę. My mamy fajnie tak, że zaczynamy wyprawę my przylatujemy o 7 rano czy o 8. Pojedziemy zjeść i tak dalej, zaczynamy wyprawę, a w dzień, który kończymy, czyli w 6. dzień, schodzimy praktycznie do godziny 12 czy do 1 mamy już być na dole i od razu zawożą mnie na lotnisko i lecę do Tajlandii. Wracam na cały sezon do Tajlandii, oczywiście w międzyczasie będę jeździł też w różne miejsca, będę nagrywał dla was vlogi, ale wracam do Tajlandii po 135 dniach podróży, po 4,5 miesiąca i już naprawdę jestem tym zmęczony i chcę wracać.
ale myślę, że na Phuket posiedzę tydzień i już mi się zachce gdzieś jechać. Dlatego od razu na samym początku zaplanowaliśmy, że w okres świąteczny jedziemy, znaczy na święta jesteśmy oczywiście na Phuket, bo przyjeżdżają moi rodzice. Następnie między świętami a Sylwestrem jedziemy sobie na Koh Lipę, później wracamy na Phuket na Sylwestra, później jedziemy gdzieś na Krabi jeszcze. Tak troszkę, żeby pojeździć po tej Tajlandii, bo później jak zaczniemy nasze obozy, no to praktycznie przez całe 2 miesiące z lekkimi przerwami będzie trzeba być na Phuket, ale planuję też w lutym, nie, w styczniu w połowie, po pierwszym obozie planuję polecieć do Kambodży, znaczy lecę na pewno, tylko tam jadę z Alą i z rodzicami, a następnie sam do Brunei, Królestwa Brunei, bo to jest jeden z krajów właśnie tutaj z tej części Azji, którego jeszcze nie widziałem, także chcę tam polecieć na weekend. To jest kraj, który jest oceniany jako najbardziej nudny kraj na świecie, także chcę tam tylko polecieć na 2 noce, zobaczyć jak to wygląda, pokazać Wam i wracam do Tajlandii. Kolejnym pytaniem było to, czy uważam, że jestem gotowy na to, żeby wejść na Kilimandżaro. Myślę, że tak. Myślę, że jeśli to nie będzie... Jeśli choroba wysokościowa nie dopadnie mnie tak mocno, że naprawdę będę wymiotował, będzie bolała głowa tak totalnie, że będzie taka migrana, że będę musiał zejść niżej, to myślę, że bez problemu dam radę. 2 razy w życiu odczuwałem skutki choroby wysokościowej. Raz było to w Peru, jak poszliśmy na 5000 metrów na góry tęczowe. Tam było bardzo szybkie wejście, od razu na górę. Po pół godziny tak mi się zaczęło chcieć wymiotować, że musieliśmy zacząć szybko schodzić na dół. Kolejną sprawą, jak wchodziłem na Everest Base Camp, na wysokości 4000 albo 4400 było tak, że już zaczynała mi głowa boleć. Zaczynała mi cała głowa pulsować. I już wtedy wiedziałem, że trzeba zjeść tabletkę, bo się zaczyna ta choroba wysokościowa. Powiem Wam tak, to przychodzi nagle. Może być wszystko dobrze, nagle Was złapie i nie możecie nic zrobić. Się czujecie tak tragicznie. Także trzeba temu zapobiegać. Myślę, że tabletki, które mi zostały na polu, mi w tym pomogą. No i myślę, że ogólnie kondycyjnie, fizycznie, przede wszystkim psychicznie jestem gotowy na pewno, żeby tam iść, żeby to zdobyć. A co będzie, to zobaczymy w najbliższych dniach. Zobaczymy już jutro rano, poruszamy, także się okaże. Także trzymajcie kciuki, żeby się udało. Masakra tu się dzieje, nie chcą nas wpuścić i koniec. Mówią, że jesteśmy za wcześnie, a tam co się biją? Myślę, że się biją. To jest najbardziej dziwne lotnisko, na jakim byłem kiedykolwiek w życiu. Dziewczyny teraz nie chcą wpuścić, bo powiedzieli, że jest 10 minut za późno. W ogóle nikogo tu do lotniska nie chcą wpuszczać tak. Albo jesteś za wcześnie, albo za późno. Bez sensu. Jest 1:00 w nocy. Zostało nam jakieś 2 godziny spania. W sumie spaliśmy tylko godzinę. Po godzinie nas rozbudzili. Gdyśmy przyszli do lotniska. Byliśmy w takiej kawiarni, że nas już wpuszczą. Przeszliśmy odprawę. No i teraz idziemy spać dalej. Na jakieś 2 godzinki. Ale to będzie ciężka noc i ciężki dzień jutro. Będzie naprawdę bardzo ciężki pierwszy dzień wyprawy. Po takiej nieprzespanej nocy, a raczej takiego snu na ratę. To jest najdziwniejsze lotnisko, na jakim byłem. Mamy jeszcze godzinę 10 do przylotu, do odlotu. A oni po nas przychodzą, że mamy iść pilnie, bo jest boarding. I mówimy, ale jak? Przecież jeszcze godzina 10. Musicie iść. Dziwne. Teraz wymyślili, że jednak wizy potrzebujemy. Mówimy, że nie potrzebujemy. Że możemy dostać na lotnisku. I się kłócą z nami. Wiemy, że nam 100% nie potrzebujemy. No ale dziwne, naprawdę dziwne. Jest jeszcze godzina 10 praktycznie do odlotu. No godzina 5 już została. A już jest boarding. Już wsiadamy do samolotu praktycznie. Malutki samolocik. Jest 5:45 czasu lokalnego, czyli Kenia. Kenia, Nairobi dokładnie. I o 8:20 mamy kolejny lot. Musimy znaleźć nasze bramki. Mamy jeszcze godzinę spania. Ale jaja. Prawie
prawie nie wpuścili nas, byliśmy ostatni, wołali już wszystkich dookoła. Albo jeszcze 45 minut do odlotu. Ale to nic nie dało. Fajnie nas przez lotnisko prowadzi do samolotu naszego. Znaczy, autobus tu, a my za autobusem z buta. Ale mili ludzie tutaj. Trafiło nam się dobrze. Tym będziemy lecieć teraz. I teraz jeszcze godzinka lotu, także jeszcze ostatnia godzina snu została i lądujemy pod Kilimandżaro. Pamiętajcie o tym, że jak wam mówiłem, że wyprawa nas kosztuje $1550 od osoby. Do tego jeszcze oczywiście musicie doliczyć bilet lotniczy. No i pewnie jeszcze jakieś na miejscu będą takie dodatkowe koszty. No i moi drodzy, właśnie wylądowaliśmy pod Kilimandżaro, czyli to znaczy, że od przyszłego odcinka zaczyna się wyprawa. Śledźcie na bieżąco, będzie 6 odcinków prawdopodobnie. Będzie to ostatni kraj już w tym roku, później już tylko Tajlandia. Oczywiście z Tajlandii też będę nagrywał. Także zaczynamy. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, żeby żaden odcinek was nie ominął. Pozdrawiam.